Witam bardzo serdecznie. Proteinowy baton konopny, zielonkawy. Trochę suchy wyszedł, ale całkiem zdrowy. Pieczony w piekarniku. W składzie mamy całego banana, którego kroimy na drobniejsze kawałki. W tle już widać mikser Boscha, który nam to wszystko zmieli. Do tego mamy jedno jajko. Oczywiście skorupkę myjemy, żeby nic skóry, która go znosiła, nie dostało się do naszego batona. Razem z żółtkiem białko wlewamy do banana. Dodajemy mleka, żeby to wszystko się związało, co będzie dalej dodawane. Było troszkę bardziej mokre. No i mamy proteiny. Białko z konopi, 2 łyżki, a zielonkawe z wyglądu, bezsmakowe. Ma dużo białka i dużo błonnika, w związku z czym jest bardzo dobre na jelita. Do tego dodajemy trochę cynamonu, dzięki czemu mamy takie wrażenie, że to jest z dodatkiem jabłka. Jaglane płatki błyskawiczne jako składnik węglowodanowy i żeby nie było zbyt gorzkie, dodajemy albo miodu, albo tutaj mamy z mniszka lekarskiego taki syrop bardzo dobry. Można spokojnie dodać 2-3 takie łyżki, ponieważ niestety wyszło mniej słodkie niż zakładałem. No i to jest pierwsze miksowanie. Zobaczymy, jaka jest konsystencja, czy nie za gęsta, czy nie za rzadka. I całość jeszcze dodajemy płatki owsiane, żeby nam się to troszkę zagęściło. Trzeba było niestety dodać jeszcze trochę mleka, bo nam się troszeczkę za bardzo to zagęściło. Ale każdy może przygotować według własnego uznania i jakiego ma akurat smaka. No już ta dodatkowa porcja owsa nie była konieczna, ale mamy niskotłuszczowy, wysokowęglowodanowy i białkowy baton. Sezam, niestety sezam po dodaniu i po potraktowaniu go w piekarniku temperaturą 180 stopni troszeczkę zgorzkniał, w związku z czym początkowa słodycz batonu zamieniła się w lekką goryczkę na końcu, na finiszu. Więc jeżeli ktoś będzie robił, to może lepiej bez tego ziarna sezamowego. Nagrzewamy piekarnik na 180 stopni. Obawiliśmy się Boschem 450 W. No i kiedy nam się piekarnik nagrzewa, na papier do pieczenia wykładamy naszą wielce dziwnie wyglądającą masę i formujemy dowolny kształt, najlepiej takiego chlebka. Można go jeszcze bardziej rozgnieść, żeby był bardziej płaski, ale to nic nie przeszkadza. I pieczemy to w piekarniku tak jak rybę w folii, czyli 15 minut na grzaniu 180 stopni i potem bez grzania już na stygnącym piekarniku również dodatkowe 15 minut. No i w pół godziny mamy z piekarnika cieplutki baton białkowy, który od razu, jak powtarzam, trzeba pokroić, inaczej jak wystygnie, będzie bardzo twardy i będziemy mogli łamać nóż na nim, bo nam się po prostu pokruszy. No i tutaj nie widać na filmie, ale aż para ze środka leciała. No i bardzo smaczny. Polecam przygotować sobie w domu węglowodanowo-białkowy posiłek.